Chwalę się tym na prawo i lewo, pochwalę się i tutaj. Zastartowałem swoją prywatną galerię w internecie. Uwaga, uwaga, nadchodzi srogi rant. Trudno nie zauważyć, że od pewnego czasu w social mediach, jeśli chodzi o sztukę, wszystko zrobiło się zdecydowanie zbyt PC. I jeśli nie wiecie, o co mi chodzi, to zauważcie, co się dzieje za każdym razem, kiedy ktoś chce zaprezentować swoją grafikę, której nie daj Boże gdziekolwiek jest hint krwi i goru. On average, zanim dotrzecie do ilustracji, którą zobaczycie, będziecie musieli obejrzeć kilka ostrzeżeń, że uwaga, gore, tylko po to, żeby się okazało, że na ostatnim slajdzie tak wszystko jest zapikselizowane w cholerę. Dlaczego ja tak nagle zacząłem gadać o sztuce, o gore, o social mediach? Nawet słuchajcie, pogadamy sobie dzisiaj o kapitalizmie. I o szkodach, jakie kapitalizm może wyrządzać. Na przykład artystom. Ale nie tylko artystom. A o co mi chodzi, zrozumiecie, mam nadzieję, along the way. Założyłem własną stronę internetową dla postowania swoich grafik, żeby ich jakość była akceptowalna, bo jak już parokrotnie mówiłem, z tym jest problem. Aktualnie z tego co wiem są może 2 serwisy, które są znane z tego, że nie psują jakości grafik i nie są jakieś mega popularne. Pomijając, nie oszukujmy się, jak ktoś ma własną stronę internetową, to jest mały prestiż mieć własną galerię. Mniejsza zabroid, o czym ty gadasz, przyjdę sedna. Social media próbują być sterylne. Social media próbują za wszelką cenę być wolne od jakichkolwiek potencjalnie problematycznych, potencjalnie trudnych, kontrowersyjnych bądź dojrzałych tematów, wątków, motywów. Zauważyliście, że internet kiedyś był dużo bardziej wolny? To nie jest iluzja. To pod pewnymi względami stwarzało bardzo dużo problemów, to prawda, ale pod wieloma innymi było lepiej. Dzisiaj większość platform social mediowych, co jak pewnie zauważacie, coraz bardziej i bardziej skręca w stronę tego, żeby zarabiać. Coraz mniej mają być miejscami dla communities, coraz mniej mają być miejscami, które promują kreatywność, bycie sobą, hobby, pasję, i dzielenie się tymi rzeczami ze światem. Jako ktoś, kto czasami sobie przesiaduje na webtoonie i czyta różne dziwne rzeczy, na przykład zdaję sobie sprawę, że od jakiegoś czasu webtoon strasznie, ale to strasznie gnębi bardzo wielu twórców, którzy w swoich pracach jakkolwiek zahaczają o dojrzałe tematy. Potrafią usuwać strony, wymagać srogiej cenzury, dlatego że reklamodawcy nie chcą, żeby ich reklamy były wyświetlane komuś, kto chwilę temu oglądał webtoona z motywem jakimkolwiek, na przykład bondażu. Bo przecież to jest nie PC, bo nie chcemy być kojarzeni, bo nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, więc najlepiej usuńcie to z całej platformy. Webtoon to tylko jeden z wielu przykładów. Na TikToku macie coś podobnego. To nie jest do końca mit, że macie pewną pulę kategorii, których lepiej nie poruszać, czyli nie chcecie dostać za to shadowbana. To nie jest do końca teoria spiskowa, że ludzie sobie to wymyślili, żeby sztucznie robić ten efekt family friendly. Znaczy, w tym też coś jest, ale same algorytmy również potrafią robić problemy. Miejsca takie jak na przykład DeviantArt i Fur Affinity są cały czas bardzo liberalne, to prawda, chociaż nie do końca. Bo nadal z tego, co się orientuję, są pewne motywy, których nieważne z jaką intencją lepiej nie podejmować. Ale do tego przejdę później. Mało tego, z tego, co się orientuję, samo prawo, oczywiście w tym momencie nie mogę mówić o prawie światowym, bo nie istnieje coś takiego, mówię o prawie polskim, potrafi robić wam problemy, jeśli przedstawicie jakiś motyw, który nie jest odpowiednio opisany. Internet próbuje być sterylny. Internet potrafi się przyczepić do artystów, którzy robią zupełnie innocent rzeczy. Dać im łatkę problematyk i próbować go kancelować od razu. Ty jesteś problematyk, który romantyzujesz problemy. Ty, to, tamto. Jesteś zły, jesteś fetyszystą, jesteś cokolwiek. I o czym teraz mówię? Bo dlaczego użyłem słowa fetyszysta całkiem celowo? Bo przypomniał mi się pewien nastolatek, który był bardzo gnębiony właśnie za rzekome fetyszyzowanie otyłości w swojej sztuce. Więc oczywiście ludzie się przyłączyli do hejtowania tego, więc oczywiście znajdowali całą masę innych powodów, żeby się czepiać. I artysta, o którym mówię, z tego co kojarzę, był nastolatkiem. Oczywiście, jeśli się mylę, możecie mnie poprawić. Ja tylko nawiązuję do rzeczy, które czytałem w sekcjach komentarzy pod dramami na temat tej osoby. Przy okazji shoutout dla kolejnego artysty, I guess, ponieważ chodzi mi o osobę o nicku Boyfish na TikToku. Ludzie zaczęli naprawdę wieszać psy na nim o takie rzeczy i ja to czytałem i ja nie dowierzałem, czy ci ludzie tak naprawdę na serio. I to jest jeden przykład z wielu. Ludzie randomowo znajdą wam kogoś, kto robi vent art w jakiejkolwiek formie,
potrafią kolektywnie zdecydować, że nienawidzą tego kogoś i tak, zacząć wieszać na nim psy, kancelować go, tylko dlatego, że ośmiela się przedstawiać w swojej sztuce coś, czego internet nie chce mieć na widoku. I to potrafią być często naprawdę bardzo lajtowe rzeczy. Opowiem wam pewną historię, która się teraz z tym wiąże i która prowadzi do tego, dlaczego robię takie wielkie halo z tego, że moja strona internetowa z grafikami jest świetna, bo nie grozi mi usuwanie prac przez censorship i łamanie standardów społeczności. Jakiś czas temu pokłóciłem się z pewną osobą. Dla kontekstu, to była osoba, która za każdym razem, kiedy ja cokolwiek wspomniałem o pewnym zespole, była w moich DM-ach i jak jakiś rozwydrzony 5-latek robiła mi afery o to. Więc któregoś dnia nie wytrzymałem i zapytałem tę osobę wprost, jaki jest jej problem. W wielkim skrócie, ponieważ nie będę wam przytaczać całej tej konwersacji, bo uważam, że to jest zbędne, pojawił się klasyczny argument o fetyszyzacji samookaleczeń. Mówimy tutaj o muzyku, który po prostu tworzy wentart. Bardzo typowy wentart i bardzo lightowy wentart. Ta osoba nie wiedziała, co to jest chyba ciężki wentart. I poczułem się urażony. Może byłem po prostu w dziwnym stanie psychicznym tego dnia, ale tutaj w tej historii ważne jest, że miałem w swoim cyfrowym szkicowniku kilka rzeczy, które narysowałem właśnie jako went i które uważałem, że może chciałbym kiedyś pokazać światu, ale się wstydziłem, bo przecież to nie jest PC, bo przecież to może być uznawane za romantyzowanie problemów. Po prostu w tamtym momencie, w tej interakcji z tą osobą, miałem takie czyli jeśli ten poziom sztuki, która zahacza o trudne tematy, ty nazywasz fetyszyzacją, to czym ja dla ciebie jestem? I zadałem pytanie wprost tej osobie, właśnie o tej treści, że jeśli to jest dla ciebie problem, to kim ja dla ciebie jestem, kiedy ja jestem znany z tego, że rysuję różne chore gówno, znany. To nie jest sformułowanie, którego użyłem. Jak ja to powiedziałem, tak żeby nie skłamać, przepraszam was, to w takim razie kim ja dla ciebie jestem, jeśli ja notorycznie rysuję różne chore gówno, na przykład pocięte furas tańcząc na róże. Long story short, osoba generalnie zaczęła się zachowywać, że czemu próbujesz sprawić, żebym cię nienawidził, na co odpowiedziałem, że ja tylko oczekuję logiki z twojej strony. Osoba przyznała, że nie próbuje nawet logiki używać i generalnie to była moja ostatnia interakcja z tym kimś ever, ponieważ po prostu poczułem się personalnie urażony. Powiedzmy, jeśli mamy skalę, gdzie mamy sztukę i sobie rośnie, powiedzmy, poziom trudnych tematów, graficznych tematów, not safe for work tematów w tej sztuce, to ale z mojej perspektywy, jeśli mamy artystę, który jest gdzieś tu i ty uważasz, że ten artysta jest problematyczny, to ja generalnie czując, że jestem gdzieś tu, ale automatycznie zakładam, że każdego od tego poziomu w górę będziesz nie szanował porówno, albo i gorzej. Poza tym nie oszukujmy się, kto przychodzi komuś w DM-y za każdym razem tylko po to, żeby wyrażać dezaprobatę. Jakby who the hell are you? Jeszcze potem ta osoba miała pretensje, że generalnie odobserwowałem jej konto i usunąłem ją z listy obserwujących mnie. Ale to zrobiło coś pozytywnego. Muszę przyznać, ta osoba nie obejrzy tego filmu, chociażby dlatego, że nie mówi po polsku, więc podejrzewam, że unika moich filmów na YouTube. Ale ta osoba zrobiła coś dobrego. Bo moment, w którym ja się wkurzyłem właśnie na tą, powiedzmy, niesprawiedliwość, bo odczułem to jako niesprawiedliwość. Odczułem to jako niesprawiedliwość, ponieważ ta osoba dosłownie powiedziała, że nie, ale gore art jest valid i tak dalej. Jakby, dlaczego robisz wyjątki na podstawie tylko i wyłącznie tego, że sobie wymyśliłeś, że kogoś lubisz albo nie? Prawdopodobnie tylko dlatego, że dużo osób kogoś nie lubi, bo to modne? Mniejsza. Po prostu to nie było sprawiedliwe, to nie było logiczne. Poczułem się tym urażony. Ja jestem otwarty na dyskusję na temat sztuki i problematyczności, nawet jeśli to jest dyskusja, która jest negatywna i jedzie po bandzie, ale na litość boską, jeśli chcesz zaczynać ze mną taką dyskusję, to bądź gotowy na dyskusję i używaj argumentów logicznych. Don't waste my time otherwise. Stwierdziłem tamtego dnia, już ja wam pokażę, co to jest problematyczna sztuka. Ja przez wiele lat miałem ciężkie problemy z samookaleczeniami. Tak, wiem, emo, świetnie, o Jezu, kolejny zasilacz stereotypów, tak, bardzo śmieszne. To nie jest dla mnie tajemnica, to nie jest dla mnie poziom wstydu. Jeśli was to bawi, to nie jest mój problem. Jak już mówiłem wielokrotnie, tak, nie wzięło się znikąd, że dużo osób alt również ma problemy psychiczne. Mówiłem o tym w moim filmie o problematycznych zachowaniach w środowisku queerowym. I nie wstydzę się tego, że mam tendencję do autoagresji i ogółem agresji. Tak już jestem. Takim mnie stworzono.
I'm a product of my environment. Nigdy nie próbowałem udawać, że jestem dobrą osobą i nigdy nie zamierzam próbować. Point is, w pewnym momencie odkryłem, że jestem w stanie rozładować te emocje inaczej, ilustrując rzeczy. Ilustrując symbolicznie bądź mniej symbolicznie moje emocje, moje wewnętrzne problemy. Tylko wiecie, tego typu ilustracje zazwyczaj nie są PC. Ja wiem, niektórym pomaga w takiej sytuacji rysowanie pętelek, jakieś kolorowanki i tak dalej. Niektórzy tworzą abstrakcyjną sztukę po prostu siedząc godzinami z długopisem, robiąc bazgoroły, potem z tych bazgorołów arty. Jeśli to komuś pomaga, zarąbiście. Mi nie.